KSW ma wpływ na zadanie. Dobra, super. No to wszystko, dziękuję Ci bardzo. Ej, cześć. Manko. Jej! Się przestraszyły ulubieniec! No, to nie wszystkich tak wita, ale okej. Tak, jasne. Jak to jest, że twój zawodnik jest z tego miasta i jest spóźniony? a Bo miał zawsze, być pierwszy? zawsze tak jest, że jak ktoś, ten kto mieszka najbliżej, to się spóźnia i my się trzymamy tych reguł i tradycji stało się zadość, więc będą za, myślę, 10 minut. Siemano, siemano. Co to za spóźnienie? Kurczę, no widzisz, koreczki. To nie znasz tego miasta? Znam, ale wiesz, korek był z Krakowa, nie? Bo byłem w Krakowie, ale w końcu dotarliśmy. Proszę bardzo, wchodzimy. Dominik dostał ciastko? Dziękuję bardzo. Dostał ciastko, żeby nie był. My jesteśmy chudzi, to menadżer chociaż będzie na dobrej macie. Spóźnia się pół godziny. Siemano. Nie, 24 minuty. A, no to cześć. No Robert. No Robert, powiem Ci, tego się nie spodziewaliśmy podobno. No mieścisz 118. Dobrze? Waga zrobiona. Zrobiam. Jaki dzisiaj wzór? Spokojnie na ważenie mam serduszka. No kiedyś była taka sytuacja, że walczyłem dla KSW, wygrałem pierwszą walkę i tata powiedział, że może kiedyś KSW zawita do Nowego Sącza. A ja mu wtedy powiedziałem, tato, wiesz co, no raczej ciężko, wiesz, żeby taka gala przyjechała tutaj, no nie sądzę, żeby tutaj do tego miasta zawitała, a jednak KSW przyjeżdża. W sumie po 3 moich walkach przyjeżdża KSW tutaj do Nowego Sącza, gdzie ja mam main event, no. Jak ja się dowiedziałem, to wiesz, to po prostu, no nie jestem w stanie opisać tych emocji, to jest dla mnie... Nie da się tego opisać, nie? Emocje po prostu nie do opisania, bardzo się cieszę, no i dam z siebie wszystko, no nie? Wagę robię w hotelu, jakby przyjeżdżam tutaj rano, a tak to no to śpię w domu, chcę być w domu, po prostu pospać w łóżku swoim, na pewno się wyśpię i będę w dobrym humorze. W ogóle pierwszy raz mam taką sytuację, że będę się, wiesz, jakby walczę u siebie w domu, wiesz, jadę do domu, jadę tam spać, także coś nowego i w sumie to chyba super, no nie, bo wiesz, przyjeżdżasz do domu, za chwilę wyjeżdżasz, masz walkę, potem wracasz, jesteś w domu, after party. A tajemnicza szufladka nie będzie kusiła podczas robienia wagi? I właśnie to jest jedyny problem u mnie w domu, że jest taka szuflada, gdzie są cały czas słodycze, no nie, bo moja siostra dużo ciast piecze i tam wiesz, M&M'sy, maltesy, wiesz, po prostu czekolady, milki, wszystko i ja muszę na to uważać, no nie, ale powiedziałem mamie, że przyjeżdżam, więc prawdopodobnie dzisiaj ta szuflada będzie gdzieś schowana, nie wiem, te rzeczy wszystkie znikną, nie? No i mam nadzieję, że o tym pamięta, bo dzisiaj jest najgorszy dzień, czyli robienie wagi. Z Gamerem bardzo dużo robiłem, zanim pojechał do Stanów, no to jeszcze udało mi się go złapać. Dużo przećwiczyliśmy, raz, że i fizycznie, to też mentalnie. Jestem naprawdę na bardzo wysokim poziomie do tej walki. Potem pojechałem tam drugi raz, gdzie był Borys Mańkowski i naprawdę Borys Mańkowski bardzo ze mną przerobił do tej walki, za co jestem mu naprawdę wdzięczny. No i co, no jestem przygotowany na wszystko, tak naprawdę przerobiliśmy co mogliśmy, trenowaliśmy w klatce, tak jakbym się bił, więc i mental i forma jest top i to u mnie w mieście. Siema wszystkim, jestem Kamil Szkaladek i niedługo zobaczycie mój debiut w KSW. Szykujcie się na fajerwerki. Zaraz mi opowiedz historię, bo Robert kazał, żebyś opowiedział, od czego się zacząłeś trenować. No to jest śmieszna historia. Ogólnie no to zapisałem się na kickboxing po nowym roku. To było takie postanowienie, żeby coś tam zacząć się ruszać, bo wcześniej chodziłem na siłownię, a zrezygnowałem i po prostu chciałem coś dalej w tym sporcie działać. No i wtedy zobaczyłem, bo tam chodziłem 2-3 miesiące już na ten kickboxing i zobaczyłem Robercika, no nie? Z Robercikiem się znałem już z gimnazjum, ale nam się tak kontakt troszeczkę urwał. No wiecie, tak cześć i tyle, no nie? No ale podszedł do mnie i właśnie złapał mnie za jedną nogę i mnie wyniósł do góry i mnie położył na macie, no nie? I ja wtedy sobie myślę, kurwa, że będzie wycenzurowane? Dobra, sobie myślę, kurczę, że skąd on ma tyle siły, bo Robercik to był zawsze taki gość. Jak teraz ładnie to politycznie powiedzieć. To był taki gość, wiecie, taki w gimnazjum, co podbiega do ciebie, wali ci czapę i ucieka przez cały korytarz, no nie? I ty go gonisz. Ja sobie myślę, kuźwa, skąd on ma tyle siły, no nie? No i mówi, przyjdź na trening, to zobaczysz, no nie? I przyszedłem na BJJ, no i dzisiaj jestem w KSW, no i chyba warto było. Jest jakaś satysfakcja w tym, że ktoś kiedyś mówił, że z ciebie nic nie będzie, a teraz ty jesteś w KSW i będziesz toczyć swój kolejny pojedynek na gali największej organizacji w Polsce?
tak, jest oczywiście satysfakcja, ale jeżeli ja nie będę czerpać przyjemności z tego, że kogoś będzie zjadać zazdrość, że kurczę, jednak się jej udało, a nie miało się jej udać, no to są smutni ludzie, jeżeli się kierują zawiścią, sfrustrowani, także nie zwracam w ogóle na nich uwagi. Jestem skupiona na sobie. Mądrą rzecz powiedział mój trener, że ja ten środkowy palec nie pokazałam do tej osoby, bo ludzie zawsze będą gadać, tylko ja pokazałam wtedy sama do siebie, bo ja jak zaczynałam przygodę z MMA, która jest już istotną częścią mojego życia, to ja sama w siebie nie wierzyłam, ale już wierzę, ja nie muszę nikomu udowadniać, ani sobie, ani komukolwiek, ja znam swoją wartość i tyle. Jakbyś był głodny, to też byś miał taką minę. Już kiedyś powiedział, jak jesteś głodny, no to zjedz. Jutro zjem. Ja uwielbiam jeździć. Słuchaj, I ja nie będę zbijał. Wtedy będziesz mężczyzną, jak chociaż raz w życiu zawalczysz. Zawalczę, bo ja nie będę zbijał. będziesz planktonem. Mnie to denerwuje, że właśnie ja nie mogę jeść. A jak ja lubię jeść. I na przykład jestem w domu, mama pizzę robi i ja nie mogę. Cały czas będzie aktywna, nie? To nie jest fajne. Dlatego zawalczę w ciężkiej. Będę pierwszym zawodnikiem, który od lekkiej przejdzie do ciężkiej. Chyba że ktoś inny był, ale nie kojarzę. No to ja jeszcze zejdę niżej. Antony Johnson chyba. Nie, on się od 8,4 No to właśnie, jestem od 70. albo od 7,7. No to ja od 70 i do ciężkiej. Mam predyspozycję. Chyba w uszach. Ale wtedy zaniknął czyjeś? No tak jak twoje. Wielki łeb ci urośnie. Ale wtedy no tak jak twoje. Ale co sugerujesz, że ja Że mam nie, że dużą teraz głowę? masz, no... Ja mam proporcjonalną do ciała. A powiedz co u Ciebie wygląda? Coś nowego? Młody, przystojny, zajebiście. Jak zwykle standardowo. Jasa. A powiedz mi, nie obawiasz się? Bo ostatnio coś sobie w internecie wrogów narobiłeś? Kogo? No jakieś tam... Jakich wrogów? No nie widzę tych wrogów. Bo podobno macie szukać i Cię odwiedzi. Zapraszam. Co sądzisz o swoim rodzie? Ma dużo więcej tatuażów ode mnie. I dłuższą brodę. Jaki masz plan na walkę? Jak to, jak Jocko, doskok, to na prędkość. I like Daniel's hair because I don't have a hair, but I have better beard. Dlaczego tak długo cię nie było? Dlaczego musieliśmy tak długo na ciebie czekać? Nie wiem skąd się to wzięło, że długo mnie nie było. Przecież to jest normalne, że walczę 2 razy do roku. I jest to normalna procedura. Twój rywal to będzie debiutant z kraju, z Brazylii, z odległego, który do nas tu przyjeżdża. Dlaczego nie w takim razie Iwan Erslan, który też miał walczyć tutaj na karcie z Ibrahimem Czudzikajewem? A to już pytanie do włodarzy federacji. Była taka propozycja wyciągnięta? Znaczy później jak wypadł Ibrahim, no to była taka propozycja. Przyglądajcie się przeciwnikowi, co sobie myślicie, jak oceniacie? Że jest mocny, ale za słaby na Tomka. Z tego co widziałem na wadze, ma już wagę zrobioną, a ile zrzucał to nie wiem, no kurczę, wysoki chłop. Smukły jest, ale to wiesz, nie musi być umięśniony, żeby mieć pierdolcie, nie? Nie ma twojego standardowego powitania, ty. Jo, siemano. Zawsze jest. Co ty znienacka atakujesz? Tak najlepiej, z zaskoczenia. Fryzurę, brodę, wszystko poprawić, ty kurde. Dobrze wyglądasz. Jak zawsze, co ty, kurde. Jak trzeba było dodać jak zawsze. Co tam, jak tam? Kolega coś tu mówi, Kamil Kułagowski, że w końcu od walki nie uciekasz. Kurde, wiesz, zmusili mnie tam, trenerzy złapali, wsadzili do samochodu, mówią, kurde, musisz, dawaj. Ja mówię, no dobra, zawalczymy. Tak to ja nie lubię walczyć, to nie moje przecież, co? Ale teraz chyba dat w końcu nie pomyliłeś, tak? Chyba nie, 14 się bije. Jeszcze nie wiadomo oczywiście. Jak wejdę do klatki, to na pewno się bije. Ale na razie plan jest na 14. Może potem grudzień? Kto wie? Kto wie KS, może grudzień. A chciałbyś właśnie na jednej karcie z Mamedem? Andrzeja Szewczenka. Słuchaj, Bardzo. jedno z życzeń i można powiedzieć marzeń zostało spełnione, gdzie Mamed siedzi pod klatką i ci podpowiada. Teraz przydałoby się zawalczyć razem z nim na jednym fight karcie. Przydałoby się. No właśnie, to taki mamy gorący tutaj temat z tym narożnikiem, jak ty byś to powiedział? Jakie są- Narożnikiem, słuchaj, może do Mameda nie wyjdą, ale do mojej walki wyjdą, więc będą. Jeśli ja zawalczę, będą na walce, wiesz o co chodzi. Więc zróbcie walkę moją na grudzień. Jeśli Bóg da, tą wygram, to tam zawalczę, to wejdą, wiesz o co chodzi. Dziękuję bardzo i piąteczka. Ale to było dobre, co? No, Słuchaj, Daniel, bo Jacek ma dzisiaj 50 urodziny, to może 50 niskich kopnięć. ale serio? No.
Masz dzisiaj urodziny 50? Dawaj, jedziemy z tym, nie? 25 na nogę. Każdy sobie coś tam kopnie, nie? No tak. Cały hotel. Raz. To się robi na 18. Ludzie, wam się wszystko pomyliło. Ale na 50 też, wiesz. pasy na dupę. Proszę? Na 18 są To pasy na też dupę. masz bliżej niż dalej. Mam cię rozproszyć? Powiem tak, jakoś specjalnie mnie to nie martwi. Zacznę od tematu, który chciałabym, żebyśmy szybko omówili i polecimy dalej do samego KSW. Głośno się zrobiło w ostatnim czasie o Tobie i o Denisie Załęskim. Chciałabym Cię poprosić o komentarz do jego ostatnich słów, a jak już sobie to przejdziemy, to będziemy gadać dalej. No to wiesz, to nie będzie krótka wypowiedź, więc może nie dzisiaj, już wczoraj wypowiedziałem się, tu kolega był świadkiem, co na ten temat myślę i nie chcę, bo się zajdzie troszkę, a skupmy się na razie na mojej piątkowej walce. Po walce będziemy rozmawiali, na pewno się w tym temacie rozwinę, bo nie pozwolę sobie, żeby ktoś mnie tak obrażał. Ze mną jest Paulina Klimek, powiedz mi, jak się dzisiaj czujesz? Czuję się wyśmienicie, bo mam bardzo wyśmienistego rozmówcę. Ej, czemu to jest takie pogryzione, patrz? No kurde, no Meru pewnie jadł. Nie chcesz wiedzieć, co robiłem z tym. Siemanko. Uszami róż, nie znikaj już. Siemano, jak widzicie, końcóweczka wagi jest robiona. Nazywam się Adrian Gralak, będę w piątek debiutował w KSW. Jest mi niezmiernie miło, że do tego dojdzie. A jeszcze przy takim anturażu, że też Adam będzie tam walczył, to w ogóle jest sztos. Dlaczego? Bo debiutowałem ponad 2 lata temu w zawodowym MMA i walczyliśmy razem z Adamem na jednej gali. Przez co ja wygrałem przez knockout w drugiej rundzie, a Adam w pierwszej. No i jak ktoś mówi, historia lubi zataczać koło, więc mi się wydaje, że w piątek będzie to samo. Super, że jest taki mocny. Zresztą ja w klubie u siebie robię z mocnymi, no robię z Adamem, z Mansurem, jeszcze jak trenowałem z Marianem. Jakby ja robię stopką, więc jakby rekord to są tylko liczby. I tak naprawdę ten zawodnik wychodzi do walki tak samo jak ja. To się niczym nie różni, tak naprawdę może mieć 30 walk zrobionych, ale wychodzi do tej konkretnej walki. Wiadomo, lekkie doświadczenie może mieć, ale moim zdaniem nie wpływa to aż tak bardzo na to, na obraz walki, bo tu musi zagrać dzień, musi zagrać tak naprawdę wszystko, a umiejętności wydaje mi się, że mam, bo wielu zawodników, z którymi robię na co dzień, chwali mnie, że w tak krótkim czasie jestem w stanie zrobić taki postęp. Gdzie też jakieś tam pochlebstwa dostaję od mistrza KSW Mariana Ziółkowskiego i to mnie bardzo motywuje. Ogólnie znoszę ok, bo teraz jest catchweight, 7,3 kg, więc spoko. Ale wiadomo, ja uwielbiam jeść. To jest tak, że chcę być pierwszym zawodnikiem, który z wagi lekkiej przechodzi do ciężkiej i w ciężkiej wygrywa walkę. Więc wydaje mi się, że na koniec kariery w ciężkiej mnie zobaczycie. A dlaczego chcę do wagi ciężkiej? No bo jak wiadomo, patrzę w klubie też na osoby, które mnie motywują. Motywuje mnie bardzo najprzystojniejszy zawodnik w całej Polsce w MMA, Daniel Omielańczuk. I chcę po prostu nie być już planktonem, jak on to mówi, tylko prawdziwym zawodnikiem MMA. Daniel, idę po ciebie. Daniel w strachu. Wow! Dacha się grzeje, teraz teraz tak, zaczęło działać. Teraz jest super. Świetna pogoda, słońce, chłopaki się biją. Coś więcej. MMA na żywo i to z metra. Polecam. Właśnie chciałem zapytać, bo chyba w końcu się doczekałeś, co to za rękawice? To są, okazuje się, że KSU nie wiedział, że ma takie rękawice w ogóle w sprzedaży. To jest z tego, z KSU Shop, zapraszam wszystkich a propos do KSU Shop. I ciekawostka, oni nie sprzedają w tych kolorach, w których walczymy, bo nie mogą. I dlatego mają czarne. Ja mówię, kurde, ja bym wolał w czarnym walczyć, ja lubię czarny kolor. Po High League'u, no to zostałem zaproszony do KSU Shop i se kurde ciuchów nakupiłem tyle, że i sprzętu też, nie? Tylko szkoda, że nie mają dużych rękawic i tarczy, nie? Więc KSU Shop robimy szybko, więc czekam. Możesz się przygotować, Tomek, możesz się przygotować. Dominik, przygotuj się. Jestem gotowy. Okay, let's go! So the first on the scale is Frankenstein. 91 600. 73. 72 900. 66 900. 57.
300. 61 200. 65 900. Ty, no bez majteczek masz na misję na kategorię, na mistrzostwo. Brak. Tomku, jak mamy tak? No to wtedy... Jeszcze raz? Ale nie, no bo jest, mamy 57 200. Ale mamy myśli, że... A ma być 57 2, no. Nie, bo jest za dużo. Okej, jest, okej. 57 200. Nie miałem dużo, wszedłem na chwilę do wanny, położyłem się i waga jest, nie? Spokój, czary mary, waga znika za $. Coś od windy, żeby to puścić szybciej? Bo czekamy już 15 minut. Zaraz będzie. Jest kościotrup? To dobrze. W windzie. Selfie w windzie. No. Nie pchaj się, zobacz się. To były walki w windzie? No. Telefonicznej. Dobra. Jak się zaczyna? Na twój znak. 3, 2, 1. Co się boisz? Czemu dwójka? Może się wcisnął. Ale chodek. Ja muszę to cały czas znosić. Nie wie kiedy, nie? Tak myślę, że takich 1000 lekkich ciosów mój brzuch wyprowadzasz od czwartku do soboty. Teraz od środy do piątku. No, To zrozum. mogło być, no. Się gorąco to zaczęło. No właśnie tak jak sauna. Robert, dobrze, że jechaliśmy tą winną, bo jeszcze ci to 5 gram zleciało, co ci brakowało. W windzie się z chłopakami spociłem, wiecie o co chodzi, walki były. Lecimy. Nie mów więcej, że się pocisz z chłopakami w windzie. Ile? Czekaj. Ruszajcie powietrze. 66 300. Na razie sprawdzają. Dobra? 250 gram. Jak samopoczucie? Zajebiście. Drugie wejście, nie było tragedii. Jeszcze troszeczkę i idziemy jeść. Jeść i się nawadniać. Powąchaj sobie. No, to jest właśnie mój menadżer. Z nutellą, dobre, nie? Masz tutaj, weź sobie. Mi da pan wystarczy. Spróbuj sobie. Zarobiste. Dobrze, że chociaż temat ogarnia, bo wrednym jest człowiekiem takim. Ja świruję. Po prostu jestem odwodniony, to już mi się tak wydaje. Trzeba się wyzbierać. No, ale się nalało. W środku szeleści. No i coś tam się chyba polało. Patrz, to jest Eminem. Widzieliście Eminema kiedyś? No leci. Teraz drugie wejście już. Zdążyć na pierwszym to się ze mnie wylało. Nie będzie widać, ale po plecach chyba. Wszędzie. Dobra, lecimy się zważyć. Stajemy, kurwa, stajemy. Cyk. Zajebiście. 61, 75, 80, że jak zejdę będzie waga. Kozak. Ubieramy się i lecimy jeść. 61 700. Powiedz się ręcznikiem tym i możesz sobie... Chcesz to zrobić? A dawaj, będzie inaczej. Czekaj, jeszcze chwila. Karty. Jest, dobra, stoimy. Jest. 67. To najcięższe zbijanie w historii? Tak, bo ja tam catchweight próbowałem ustalić już 3 tygodnie przed galą i ustalili mi tam, tylko wrzucili dopiero wczoraj, więc tam jakaś panika się pojawiła. Nie panikujcie, ta waga już dawno była ustalona, bo miałem problemy z hormonami, po prostu waga mi stała 3-4 tygodnie w miejscu. No i nie schodziło dlatego, a tak zawsze robiłem wagę i dzisiaj też zrobiłem, więc
bez paniki. Ci, którzy panikują, przyjść, zrób uwagę, potem pogadamy. Będziemy musieli chyba się rozbierać. No co, muszę ściągać gacie? A ja jeszcze 200. To weź, tu masz przeciwnikowi twojemu. Okulary jeszcze. No dobra. Jeszcze okulary, ale doczekaj, dobra. Patrz. No jeszcze. No i gacie muszę ściągnąć. Jest czymś jakaś metoda, nie? No gacie muszę ściągnąć. No dobra, to ściągamy gacie. Tomek Narkun 9-3. Te gacie, tyle ważą z kilogram. Kiedyś żeśmy w Szwecji byli, to zawodnik mój pluł, nie? Ostatnio. Wyście? 200 gram. Ja słyszałem właśnie, no też tak robiliśmy. To samy trenernicy. Też tak robiliśmy na tych, na jakichś amatorskich czy coś, to normalnie pluliśmy, nie? Ale wiesz, godzinę. Już susza! Ale zrobił to? Zajebiście. Witam serdecznie w auli ANS imienia profesora Andrzeja Bałandy, wszystkich tych, którzy są tu z nami oraz tych oglądających transmisję. Nazywam się Paulina Klimek i mam niezwykłą przyjemność poprowadzić dzisiejszą ceremonię ważenia, która poprzedza piątkową galę KSW 75. Cześć, ja chciałem tu patrzeć. Chciałem tu. Kurde, tutaj cała kolejka jest. Ja też chciałem w kolejce postać, zdjęcie zrobić, ale musimy chyba się wbić, co? Masu. Wydaje mi się, że dzisiaj będzie już ciężko. Musimy, wiesz, wczoraj trzeba było stanąć, żeby dzisiaj trafić tam. To na jutro może zdążymy, to? Nie wiem, czy do jutra tu będzie stał, ale niestety bez zdjęcia chyba zostaniemy, co? Jesteś fanem, czy też trenujesz? Znaczy trenuję 3 lata, jestem dwukrotnym wicemistrzem Polski w kickboxingu. A, słyszałeś Wojtek? Wojsław, jaki Wojtek? Wojsław, słyszałeś? 3 lata kickboxing, kontracik. Pozdrawiam trenera Rafała Dudka i Fight House Nowy Sącz. No, pozdrawiam. A tu chłopaki coś dodadzą? Ja też trenuję w Fight House od 7 roku życia i tak samo pozdrawiam Fight House Nowy Sącz i życzę Ci powodzenia jutro. A ja dziękuję. Od 7 roku życia, zaznacz to Wojsław. Tak, ja też trenuję, ale krócej niż koledzy, bo rok czasu i też pozdrawiam Fight House cały. Pozdrawiam wszystkich. No to ja też pozdrawiam Fight House i wszystkich, którzy tam trenują. Dzięki. Nie ma żadnej presji. Ja wpewniony w sobie, że jutro Welcome to KSW będzie git. A nie wiem, czy widziałeś rano, że Adam jednak tak trochę jakby męczył się pierwszy raz zrobienie wagi. Miałeś jakieś obawy, że może nie zrobi? Nie myślałem o tym. Nie myślałem o tym, bo to jest sport, zawodowy sport na wyższym poziomie. Musi być wszystko ok i u mnie nie było problem z wagą, a tam jak u kogoś, nie wiem. No, była zmieniona waga i za tego, że on tam jakiś problem ma, ja dokładnie nie wiem, co on tam ma. Mam nadzieję, że na walce to jego nie porusza tam nic, że on będzie zdrowy, najmocniejszy w swoim życiu, bo ja chcę dobrą walkę z dobrym zawodnikiem, który nie ma problemu z zdrówką. Jak same poczucie po ważeniu? Bardzo dobrze, głodny, ale dobrze. A jaka taktyka na jutro? Wejść, wygrać, wyjść. Dobra, a po walce? Sprawy finansowe proszę do mnie, jakby co. A, to jest menadżer od spraw finansowych. A po walce co masz zamiar robić? Co jeść? Wszystko, co niezdrowe. Po kolei. Cheeseburger, Big Mac, wieśmak, wrap jakiś, frytki. A, poczeka pan. Inne pytania. Postawi pan kolegom? To zależy, jak koledzy będą. Nie, no tak, za tą dzisiejszą waszą pracę muszę postawić. Tylko za dzisiejszą? Tak, tylko za dzisiejszą. Dobra, gdybyśmy dzisiaj nie pomogli mu, Maka by nie postawił. Taki jest nasz Adam. A jak zarobisz bonus, podzielisz się? Jak zarobię bonus, a propos bonusu. Państwo z KSW, czy nie sądzicie, że trzeba go podnieść trochę? Troszeczkę, nie wiem, o kilkanaście tysięcy dolarów? Albo 1-0 dodać, tak jest. To fajna podpowiedź, 1-0 dodać. A co myśli menadżer od finansów? Właśnie ja byłem troszkę zdziwiony, że to pytanie nie poszło do mnie. Ja myślę, że bardzo fajny bonus, jak dodać tę zerówkę z tyłu. Zgadzam się w pełni z Adamem. Czyli mówi, że nie macie co dzielić jako menadżer, nie masz się czym dzielić tym bonusem, tak? Bo za mało pieniędzy. Właśnie nie starczy Adamowi troszkę na Maka, akurat, na jedną osobę. Ja nie wiem, czy wiecie, ale inflacja poszła.
Ceny poszły w górę. No to jest inflacja, nawet McDonald's podrożał. Dajcie zarobić dobrym chłopakom tutaj. Chłopaki próbują jakoś w tym świecie zaistnieć. Jeszcze ostatnie pytanie. Soldajew wygra, czy Adam wygra? Ciężkie pytanie. Ciekawe jak to bukmacherzy obstawiają, ale zobaczymy. Jestem bardziej za Adamem, ale też sądzę, że Soldajew nie odstaje od tego. A, menadżer od finansów. Ja bym postawił na sędziego tam. Ty jesteś menadżerem od finansów. To byłoby na tyle. Do zobaczenia wkrótce. Siemano. Daniel Omielańczuk, Michał Martinek. So you're for the second time in KSW's cage, and it's already co-main event. How does it feel to go that quickly? It's amazing chance to going up. So I am ready for this, and tomorrow will be zajebiście. Ze mną jest też Daniel Omielańczuk, który ma skarpetki pełne miłości. Rozumiem natomiast, że w klatce tej miłości nie będzie. Nie no, miłości nigdy nie ma w klatce, więc tylko będzie robota. Czekamy w takim razie i mamy nadzieję, że wywiążesz się ze swoich obowiązków, wszak będziesz w pracy. Proszę Państwa, Daniel Omielańczuk. Teraz po pojedynku wyzwałem Ibrahima, po czym on powiedział, że nie chce ze mną walczyć. No ja to odebrałem jakby troszeczkę nietaktownie podszedł do tego, bo ja byłem mistrzem tyle lat i ten rewanż bardzo mi się od razu należał. No tak się nie stało, no i tyle. A byłeś z tego powodu rozczarowany, że właściciele organizacji tuż po przegranej z Ibrahimem Dżużigajewem od razu zapowiedzieli w zasadzie, Martin, że Tomek teraz powinien odpocząć od tych największych starć? To już jest pytanie do Martina. Ja generalnie robię swoją pracę, a to pytanie trzeba zadać Martynowi. Dlaczego tak się stało? Podobno też była proponowana walka z Serslanem za 2 razy większą stawkę, którą odrzuciłeś. Po prostu nie dogadaliśmy się troszeczkę kontraktowo, no i na tym bym chciał skończyć, ale ja oczywiście nie odmówiłem tej walki. Znokatowałem go raz, myślę, że bym go znokatował drugi raz, także nie odmówiłem walki i byłem gotowy na to. Można tobie powiedzieć, że jesteś najbardziej dumnym zawodnikiem w KSW, bo powtarzasz w wywiadach przed tym pojedynkiem, że ty nadal czujesz się mistrzem, mimo że tego pasa na twoich biodrach już nie ma. No słuchaj, to już jest taka kwestia, że po prostu no ja się czuję dalej mistrzem i tym mistrzem pozostanę już do śmierci. Bo wywalczyłem mistrzowski pas, no i ja zawsze będę mistrzem. Będę uważał się zawsze za mistrza i tyle. A ci fani, co są na dobre i na złe, to wiedzą, o czym mówię, że jeżeli wywalczysz mistrzostwo, no to już mistrzem jesteś do grobowej deski. No teraz jak widzisz, jestem uśmiechnięty, więc już humor dopisuję, więc już jest wszystko w porządku. Powiedziałem już, że jutro zrobię małego psikusa dużej części widowni i tego się trzymajmy. To 0 zabierzesz, tak? No zdecydowanie. Robert to jest kolejne pokolenie już tego MMA. Jak on miał 13 lat, to ty już swoje pierwsze walki toczyłeś. No walka pokoleń i tyle. No, młodsze pokolenie chce zająć miejsce starszego, ale no jeszcze nie teraz. Siemano, są ze mną kibice tutaj w Nowym Sączu. No jest ogólnie petarda, bardzo się cieszę, że tutaj wszystko się układa. Tyle osób przyszło. Słyszałem, że niektórych już nawet nie wpuszczali, bo było za dużo osób, więc kurczę, no czekam na jutro i myślę, że będzie problem tam z głośnością w telewizji.